Żbur, witam Was w poranek. Niedziela, wiosna, ptaki śpiewają, a poranek jest średnio dla mnie, bo się już tak zaczął, że przyjeżdżam na ambonę, którą postawiłem typowo pod zejście rano. Bardzo często tutaj dziki wracają, jelenie, wszystko wraca z pól, przez takie łąki i przychodzę i co? I nie ma deski. Ale obok była zwyżka do polowań szwedzkich, więc szybko na tą zwyżkę, bo widziałem, że tam deska jest. Wziąłem tą deskę, ale ta deska jest co? Jest za długa. I jest położona pod skosem, więc będzie mi mega ciężko cokolwiek nagrać, więc mam nadzieję tylko na to, że Mariusz z Michałem coś dla Was nagrają. Nie wiem, czy mi się uda sam strzał nagrać. Nie mam zielonego pojęcia, jeżeli w ogóle będzie do czego strzelać, ponieważ ta deska nie dość, że wielka, szeroka, długa, to zajmuje masę miejsca w ambonie i obrócenie statywu jest problematyczne. Po prostu no, człowiek wstaje 4 rano, pakuje się, przyjeżdża do łowiska, wchodzi na ambonę, a tam deski nie ma. Bo jakiś, nie powiem co, przyszedł i sobie tą deskę zabrał. Po prostu jest to słabe. No nie rozumiem tego, jak można być tak niedobrym człowiekiem. Po prostu w tym kraju to się musi naprawdę dużo rzeczy zmienić, żeby to jakoś do normalności wróciło. Dobra, słuchajcie, siedzimy, polujemy. Mariusz jest z Michałem na sąsiednim rewirze. Są tam, gdzie widzieliście w ostatnim odcinku, gdzie nam batacha dzików uciekła. Więc oni sobie tam za tymi dzikami dreptają, a ja jestem zupełnie na innym. Siedzę na zejściu. No poczekamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś tu wyjdzie, coś się pokaże. Może jakieś dziki przejdą, ale czy ja zdążę przestawić kamerę, ponieważ to jest dosyć wąskie pole ostrzału. Jak się zrobi widno, to Wam pokażę. Czy ja zdążę w tym czasie przestawić kamerę, wybrać odpowiedniego dzika, precyzyjnie ulokować kulę. No to jest mało prawdopodobne, bo po prostu warunki są bardzo, bardzo kiepskie. I teraz właśnie żałuję, że nie wziąłem drugiego plecaka z siedziskiem, bo jakbym miał drugi plecak z siedziskiem, to by się temat zamknął. I bym sobie siedział na plecaku. Dobra. Także polujemy, później sobie pogadamy. Ale to zobaczę, czy jeszcze jak będę sam, czy jak już się spotkamy na koniec z Mariuszem. Także widzimy się, jak wyjdzie jakiś zwierz. Witam na kolejnym wyjściu. Tak jak Kamil zapowiedział, w nocy wstaliśmy rano, znaczy też wstaliśmy w nocy i idziemy polować na dziki. Kamil pojechał na jeden rewir, a my jesteśmy na drugim, także będziemy tutaj podchodzić, polować. Byliśmy już w jednym miejscu, ale znaczy przejeżdżaliśmy przez jedno miejsce i dzików nie było, nie zostaliśmy. Mamy księżyc za sobą, godzina 4 z minutami, także Michał, idziemy. Nie. Słuchajcie, był lis, ale przyszedł pod samiutką amboną. Nie byłem go nawet w stanie Wam nagrać, bo siedzę tak niewygodnie, ponieważ tak jak mówiłem, ta deska jest za długa, zeskosowana. No i tak ani w 5, ani w 9. Ale już wymyśliłem plan na niedzielne popołudnie, więc przyjadę ze Stasiem, dokręcę szczeble i przytnę tą deskę po prostu. I może ktoś już tej deski nie ukradnie. Także lisa musicie sobie tylko wyobrazić i powiem Wam, że przeszedł do ambony 10-15 metrów i wrócił z nocnego polowania do lasu, do ostoi dziennej. No i niestety, i tak byśmy oczywiście nie strzelali lisa, ale w każdym bądź razie już pierwszy zwierz był. Siedzimy dalej, tu dziki mogą zejść naprawdę późno, bo my jesteśmy pierwszą amboną od lasu, ostatnią amboną od pól, że tak powiem. Więc one zanim tutaj dojdą, jeżeli w ogóle będą wracać, no to mają kawał do przejścia. Więc sobie poczekamy, posiedzimy, może się chociaż dziki uda nagrać, jakby jakieś wracały. Dobrze, byliśmy na grochu. Na grochu dzików nie było. Przejdziemy się tutaj po tej całej stołówce i dojdziemy na rzepak.
Zobaczymy, czy są na rzepaku. Na razie to nie widzimy. Kilometry przed nami. Idziemy. Idziemy. Jakieś tropy mamy. Tak chodzimy. Oprócz tego, że wdychamy dużo świeżego powietrza, to co? Sarny, jelenie. Jeszcze Danieli żeśmy nie widzieli, ale tropy dzików. Dziki na pewno są, tylko czy się z nami spotkają, to nie mam pojęcia. A to jest kwestia na zasadzie takiej, że teraz jak się już chodzi o tej porze, to albo będą wchodzić, albo wychodzić, albo przebiegać. Prędzej będą w pewnym galopie, niż będą żerować o tej porze. Popatrzymy, poszukamy. Powiem wam, że poranek świetny. Ciepły. Pierwszy taki fajny wiosenny poranek. Prawie majowy, bo jeszcze mamy kwiecień, ale końcóweczka kwietnia. No i co wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, ptaki śpiewają. Był tylko ten list. Na razie jeszcze nic tutaj nie wracało. Oczywiście dziki mogły przejść wyżej mnie, poniżej mnie. Już nie ma znaczenia. Może już zeszły. Może przyjechałem, już jest za późno. Ale naprawdę pokażę wam zaraz miejsce. Wypnę kamerę ze statywu. Bo miejsce jest przepiękne. Ja tu lubię to zasiąść. Szczególnie rano, szczególnie na świcie. Ponieważ przede mną, tam no widać zresztą, jest kompleks leśny, nieduży, ale za mną jest zdecydowanie większy. I za tym kompleksem już są pola. Po lewej, po prawej stronie za. I bardzo często ta zwierzyna z tych pól tutaj wraca. Jest to naprawdę miejsce bardzo urokliwe, bo jest pośrodku takich łąk. Te łąki są co roku koszone i powiem wam, że bardzo często tu jelenie lubią wychodzić, daniele, sarny. Teraz wiosną, chociaż jest bardzo sucho, dziki buchtują te łąki. To jest takie miejsce otoczone z każdej strony jakby tarninami, takimi pasami tarnin i jest to takie typowe, fajne miejsce na zasiadkę, szczególnie na rano. No ale dzisiaj jakoś nic nie chcę tu wracać, chociaż nie powiedziane, że jeszcze coś tu nie będzie szło. Lis nam przeszedł pod samiutką oboną, ale tak jak wam powiedziałem wcześniej, nie dało się nagrać. A teraz wam pokażę miejsce, ponieważ zaraz nagram wam z okien. Od lewej strony mojej widać przepiękną mozaikę pól z kwitnącymi rzepakami, z świeżo zasianymi pewnie jakimiś motylkowymi, myślę, że bobi, groch. Widać pszenice posiane. No po prostu wygląda to super. Nie wiem, czy Michał wziął drona dzisiaj, ale jakby wziął drona, to mógłby naprawdę dzisiaj fajnie polatać, porobić ujęcia. Nie pytałem go rano. No i ciekawe, co tam u chłopaków, nie? Czy tam coś tam udało im się ponagrywać, bo strzału nie słyszałem. Jakby strzelali, to pewnie byśmy słyszeli, bo stosunkowo jest to niedaleko.
teraz wam pokażę miejsce. Chciałbym, żebyście zobaczyli. Tam daleko widać tą mozaikę pól. A tutaj mamy te łąki. I tutaj jeszcze taki język łąk wcinający się w las. Miejsce jest super. Dobra, zapinam kamerę do statywu i chyba będę musiał baterię w kamerze zmienić. Ja tu gadam, a tu Michał nie gotowy. Nowa ambona. Kamil postawił. Ale wysoka jest. Jedną nogą mamy już maj, a tutaj śnieg leży. Widziałeś, Michał? Tak. Na śnieżniku. Po prostu niesamowita ilość kruków. Niesamowita ilość kruków. Kruki, wilki i my. No i sarny. No i jedna sarna. A teraz jest taki okres, że za chwilkę będziemy mieli rogacze. Taki okres jest, że za chwilkę mamy rogacze, także komu się chce wstawać rano, ten ma szansę znaleźć ciekawego rogacza. Tylko trzeba wstać.
Idziemy sobie dalej. I co, jesteśmy w tym rzepaku tutaj? I co? Sarny tylko. Jelenie przyszły, ale weszły do lasu. Nie weszły tutaj na ten rzepak. Dzika też nie widać. Kto szuka, ten znajdzie. Słuchajcie, tak sobie siedzę na tej amponie i czasami mam tak, że lubię sobie tak pomyśleć wstecz. I powiem wam, że właśnie teraz tak siedzę, wiele się nie dzieje, nic nam tutaj nie schodzi, ani sarny, tylko ten przechera był. I tak myślę, jak na przełomie, ja poluję 22 lata. Zacząłem w 2002 roku. Zdałem egzamin, przystąpiłem do PZD. Łowiecko, chodzę do łowisk różnych od dziecka. Od takiego bajtla bardzo, bardzo małego, takiego jak mój Staszek jest w tej chwili. Czyli powiedzmy 6, 7, 8 roku życia. To jest tak 32 lata. I jak się cofnę do tych lat 90., a jeszcze można się cofnąć wcześniej, wziąć dobrą książkę, poczytać, co się tam, jak to wyglądało w latach 60., 70., 80., to łowiectwo, i popatrzeć się dzisiaj z perspektywy lat 2020, 2025 i ostatnich, powiedzmy, 4-5 lat, to zwróćcie uwagę, ci co pamiętają, to wiedzą, o czym mówię. Zwróćcie uwagę, jak to łowiectwo się zmieniło. Ale nie tylko łowiectwo, wszystko wokół. Jak zmieniały się przepisy, zmieniało się prawo, za każdym razem na naszą niekorzyść. Ale jak zmieniło się rolnictwo, jeszcze 12-13 lat temu, na łąkach, których ja jestem dzisiaj, były one koszone, było zbierane siano. Wyglądało to zupełnie inaczej. Dzisiaj przyjeżdża mulczer, koszą to tylko na dopłaty, na nic więcej. Czasami zbiorą jakiś plon. Zwierzyna wyszła. Jak ja do was mówię, to zawsze coś wychodzi. To jest chyba najlepszy wabik na zwierzynę. Czekajcie, wam pokażę. Nie wiem, czy mi się to uda, ale może się uda. Mamy sarenkę, która sobie skuje trawkę, kózka. Znaczy naprawdę się dużo zmieniło. Rolnictwo, jak ja pamiętam, 15 lat wstecz, nie było tutaj siania kukurydzy, nie było czegoś takiego. Teraz coraz częściej się słyszy. Struktura upraw zmieniła się diametralnie.
Mamy coraz więcej motylkowych, bobik, groch. Powiem wam, że to aż dla tych, nie mówimy o 200 latach, tak? Tylko 20 lat można powiedzieć. Przede wszystkim wielkość planów pozyskania zwierzyny, sposób polowania, rzeczywiście elektrooptyka, sposób polowania w nocy, no i przede wszystkim plany. Dzisiaj, jeżeli chodzi o pozyskanie zwierzyny, nie lubię tego słowa strasznie, pozyskanie, ale jeżeli chodzi o pozyskanie zwierzyny, strzelamy, śmiało mogę wam powiedzieć, na przełomie 20 lat, 10 razy więcej jak 20 lat temu. 10 razy. Jeszcze w latach 90. tutaj, gdzie jesteśmy, gdzie kręcę dla was materiały, plan i pozyskanie to było 5-6 dzików na sezon. Rozumiecie? Na sezon. Teraz to wszystko oscyluje w wyniku trzycyfrowym, 200, 300, 400. Są wartości jakieś holendarne, tak? Jelenie kiedyś tutaj, na tym obwodzie, nie wiem, czy się strzelało, 10 jeleni? Wszystkiego. Łań, cieląt, byków. Dzisiaj mówimy o wartości znów trzycyfrowej. 100, 130 jeleni. Ilość zwierzyny naprawdę wzrosła niewyobrażalnie, a co za tym idzie, szkody wzrosły. I to mocno te szkody wzrosły. To już nie chodzi o to, bo my jako koło dajemy sobie radę. Spinamy się, każdy wie, co ma robić. Jakby działamy dla wspólnego dobra, tak? Ja akurat powtarzałem wam to z jednym z poprzednich odcinków, że ja jestem dumny, że jestem w takim kole, że jest dobrze prowadzona gospodarka, że wszystko, oczywiście zawsze może być lepiej, ale wszystko jest, no powiedzmy, na 5 z minusem. Ale powiem wam, że szkody, które myśmy płacili kiedyś, ja nie wiem, czy to było 5, 6, 7 tysięcy złotych. Dzisiaj znów jest wartość trzycyfrowa. I to już nie mówię o 100 tysiącach, tylko więcej. Więc to się wszystko zmieniło. Czasami mam tak, że dzisiaj siedzę sobie na ambonie z kiplaufem, słuchajcie, z normalną lunetą, broń łamana. Uwielbiam łamaną broń. Broń kombinowana, czy na przykład kiplauf, bo to jest taka esencja tego łowiectwa. Natomiast zobaczcie sami, jak zmieniła się nawet sama broń, tak? Co mamy? No mamy kiedyś nie było czegoś takiego jak sztucer w kompozycie, w syntetyku. To w ogóle się kojarzył z wojną, a nie z polowaniem. Dzisiaj bardzo wielu kolegów używa z punktu widzenia praktycznego osad syntetycznych. Nie było czegoś takiego jak lufy ryflowane, jak gwinty na końcu, no, regulowane baki i tak dalej, i tak dalej. To można sobie siedzieć i opowiadać, tak? Kiedyś pamiętam w latach 90. to było. Nie wiem, ile mogłem mieć lat. Z 10-12. Dziadek mnie zabierał na polowania zbiorowe. Stawałem na zbiórce. Nie było broni kulowej. Na 15 myśliwych broń kulową miał 1-2 kolegów. Reszta wszystko była broń śrutowa. W 99% rodem ze wschodu. TOS, ISZ to były bardzo popularne marki. I wszyscy polowali brenekami. I nie mówię tutaj przede wszystkim o polowaniu na zwierzynę drobną, ale na zwierzynę grubą. Ktoś miał drilling, czy tam ktoś miał kniówkę, no to już był ewenement, sztucer również. Optyka. Kiedyś wszyscy polowali z Zeissem 4x32. Ktoś, kto miał 6x42, to już był kozak, a 8x56 to już w ogóle szczyt szczytów. A wisienką na torcie były lunety nastawne. Pamiętam, kiedyś jeden z kolegów kupił w Niemczech, z Niemiec przywiózł od siostry kolegów
już nie żyje ten myśliwy. Ale przywiózł od siostry z Niemiec lunetę Zeissa 2,5 do 10 razy 52 nastawną. To achów i ochów, słuchajcie, na zbiórce myśliwych to nie było końca. Większość tych lunet miała siatki celownicze numer 1. Młodzi myśliwi pewnie nie wiedzą, ale kto nie wie, to niech sobie wygoogluje. Nie było podświetlanych punktów, nie było noktowizji, nie było termowizji. Ewolucja na przełomie, tak naprawdę mogę wam powiedzieć, 30 lat jest ogromna. Jest, w łowiectwie jest niesamowita. Nie wiem, czy jest druga taka dziedzina, w której ta ewolucja jest tak mocna. Może jakiś marketing, reklama, no. To może w tym, ale w łowiectwie to ewolucja jest niesamowita. Tylko w łowiectwie mamy tą możliwość. Czekajcie, zerknę, czy nic nie ma z tyłu. Nie ma nic. W łowiectwie mamy tą możliwość, że tak jak ja dzisiaj mogę do tego starego stylu powrócić. Mogę sobie wziąć kill-offa, mogę sobie wziąć kniówkę z normalną optyką i usiąść i sobie zapolować. A w innych dziedzinach życia już tego powrotu nie ma. I tak naprawdę to na dzień dzisiejszy to zależy przede wszystkim od was. Czy chcecie spróbować takiego polowania, czy nie chcecie? Czy chcecie zasiąść z normalną optyką, usiąść na ambonie, zapolować tak jak się polowało kiedyś? Czy po prostu macie to, że przecież jeżdżacie do domu z pracy, jecie kolację, patrzycie na zegarek, 21, termo w łapę, nokto na broni i jedziecie polować na dziki. Ja zdecydowanie, ja już mam ten etap, że ja częściej wracam do tego typu polowań. Siadam sobie na ambonie rano, nic nie muszę strzelić, ale kogut się odzywa, pooglądać lisa wracającego z nocnego polowania, obejrzeć kuskę, która tutaj wyszła, czy w ostatnim odcinku Daniele i Jelenie. Nie mam już takiego parcia, że słuchajcie, że muszę, że za wszelką cenę wolę wziąć mojego syna, przyjechać, naprawić ambonę, wyłożyć sól, coś tam, szczeble dobić, cokolwiek, tak, po prostu jakoś mam to, no tak jakoś mam. Więc tak to wygląda. I sami jak ktoś chce, to niech się zastanowi. Nie wiem, może ktoś z was poluje podobnie jak ja. 10, 15, 20 lat i cofnijcie się, nawet weźcie stare zdjęcia. Strasznie to lubię, gdzieś tam przeglądam strony internetowe różnych kół i wchodzę na taką stronę internetową i pierwsze co robię, to otwieram zakładkę historia. I jak sobie przejrzę zdjęcia z lat, tam jest większość tych zdjęć opisanych, te zdjęcia czarno-białe, one mają swój niepowtarzalny klimat. Jest opisane rok 1988 na przykład, tak, byk z kolegi tego i tego, no wygląda to, jest to naprawdę kawał historii, tak, to łowiectwo ma ze sobą mega długą historię. Historię, przez którą przewinęło się masę znakomitych osobowości, ludzi. I jak dzisiaj na to patrzę, z punktu widzenia, ja mogę teraz to powiedzieć praktycznie, chyba myśliwego, praktycznie spełnionego, łowiecko na pewno, jeżeli chodzi o polowanie, jeżeli chodzi o spełnienie się całkowicie myśliwsko, to tylko czekam na to, żeby mój syn zaczął polować, już chyba będę spełniony. Na pewno, jeżeli się wybierzemy w tym roku jeszcze nie, ale w przyszłym roku, jeżeli czas, zdrowie i wszystko pozwoli, to jeżeli wybierzemy się na zagraniczne polowanie, to ja już nie będę strzelał. W Afryce będzie polował Stasiu. W tym roku lecimy do Afryki w czerwcu, ale to jeszcze lecę bez niego, ale za rok, jeżeli polecę, czy za 2 lata, on będzie strzelał. Pojadę bo tam może, tak? Pojadę wybieramy się na niedźwiedzie w Europie, na Słowenię, więc tam Staszek będzie ze mną na ambonie siedział, tak? No tam oczywiście strzelić nie może, ale w Afryce, w RPA czy w Namibii nie ma z tym nic przeciw, żeby mógł sobie normalnie polować. Więc tego łowieckiego jest takiego spełnienia, brakuje mi tylko tyle, żeby mój syn zaczął polować.
I tyle wam powiem, że także jak ktoś naprawdę poluje też tak jak ja, niech się cofnie do tych starszych zdjęć, niech przejrzy, zobaczy jak to wyglądało, nawet u niego w kole. Większość kół ma jakieś siedziby, swoje domki, można wejść, kronikę poczytać. To czasami aż się wierzyć w to nie chce, jak to łowiectwo wyglądało 30 lat temu, a jak wygląda teraz. No i co? Teraz powoli będziemy chyba schodzić. Słuchajcie, jest godzina już 20 po 6. Dzikie jak mały zejść, to już by zeszły. Ciekawe z domu chłopaków. No i tyle. Oni pochodzili, ja posiedziałem. Zobaczymy, co tam udało im się upolować, czy coś nagrali, czy nie. No, strzelić chyba nie strzeli, bo byśmy strzał słyszeli. Ale na pewno coś nagrali, na 100%. Także widzimy się już chyba w dwójkę z Mariuszem i Michał będzie dogrywał resztę materiału. A jeszcze posiedzę 10 minut do 6:30 i no i schodzę. Jakby coś było, to oczywiście do Was jeszcze wrócę. Wiecie, jakie mi tu ptaki latają koło ambony? O, nawet usiadł na ambonie. Mam tu masę raniuszków. Przyleciała całe stado. Siedzą na... Jest tu krzew czeremchy. Obsiadły go i czegoś tam szukają do przekąszenia. Także nie przedłużamy. Widzimy się z Mariuszem. Oni tu mają do mnie przejść, więc sobie delikatnie siedzę i czekam. Mariusz, jak tam u Ciebie? Nie, to ja się zapytam jak u Ciebie. Szału nie było. Nie urwało? Nie urwało. Jeden lis, jedna sarna i poza tym to no nic, ławki nie było. Musiałem człowieku zejść. Na kolanach? Nie, poszedłem na zwyżkę. Okazało się, że na zwyżce jest deska, ale jest za długa. No i tak siedziałem po skosie, niewygodnie strasznie, no ale przyjadę to dzisiaj zrobić ze Stasiem, bo to tak nie może być. I szczeble trzeba dobić, bo się ruszają. My byliśmy na grochu. Na grochu nie było nic, to wcześniej to powiedziałem. A teraz żeśmy poszli na rzepak i rzepak żeśmy zeszli, powiem Ci, w każdym kwadracie byliśmy. I powiem Ci, że nawet odchodów dzika nie było. Nie gadaj. Naprawdę. A co widzieliście? No co, jelenie. O, jelenie, byki. O, no i są sarny. Wieje tutaj. No, bo do góry wieje od tego. Ale z południa wieje, od Chorwacji, ciepły wiatr. O, to, czyli będzie burza piaskowa. Tak. No i co? Tutaj żeśmy widzieli trop wilka. Nie gadaj. Naprawdę. Ale duży chodzi jakiś. Tak? Musimy się zaczaić na niego z kamerą. Trzeba go nagrać. No, naprawdę. No i co? I powiem Ci, że my żeśmy widzieli gdzieś około 50 kruków. Ja widziałem 2. No ale tak. A jak wracałem już? Tak, 2 tylko. No i wiadomo, czym żywią się kruki. Także głodne nie chodzą. To co jedzą? To co wilki zostawią. No właśnie, kurczę. Także czegoś tutaj nie wiemy. Musisz to sprawdzić. No musimy częściej dreptać tutaj. Bo tutaj coś może się dziać. Dobrze. Sarny nie widać. To jest taki rewir, taki typowo sarniany, no nie? No i nie ma. No i co? Żeśmy widzieli tych saren? Chyba 5? z 5. O, widziałeś? No to jeden wilk, to jeden tutaj mieszka w co? Prostowicach. I co? Co te sarny mu z rzepak zjadały. Nie, no tutaj to wilka zabiło, ale auto. No niedawno, no. No, niedawno. No, dokładnie. Także tak, tyle biega tego wilka, że aż auto potrąciło. To co? Kończymy? Kończymy. No i co? W nocy byliśmy. Rano żeśmy wstali, ledwo. Ja miałem nadzieję, że nie wstaniesz. Miałem nadzieję, naprawdę. Ale wstałem. A on wstał. Po 3 godzinach wstał. Nie wiem, co się stało, ale wstał. Zerwał Michała i
Jesteśmy z Michałem. No i co? Nie, no kończymy odcinek. Widzimy się w kolejnym. A co będzie w kolejnym? A ja nie wiem. Nic nie mam pojęcia. Dzisiaj Życie Stasia biorę, napisze. jadę trochę, może wezmę GoPro, pozakładam, może coś nagramy, zobaczymy. Jak będę miał wenę. Jadę, to mam body naprawić. U nas jelenie były. Chyba te co wczoraj, co ty nagrałeś. No? No, to te 9 sztuk było. No to tak. Tego jelenia. One zaległy sobie tutaj i sobie leżą. No i zajęcy dużo. Lista żeśmy nie widzieli. Ja widziałem. Też żeśmy Ale widzieli. nie nagrałem. Nie nagrałem, bo szedł pod całym tylko amboną. Także... Sucho, fajnie się chodzi, bo sucho jest, się zrobiło momentalnie. No i co? Ten rzepak słabiutki. Słaby, nie? Słabiutki. Słaby ten rzepak. I powiem Ci, że on nie jest jedzony. On to po prostu taki słaby jest. No dobra, może tak być. Tak może być. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i dasz bór. Dasz bór.